Witam dzisiaj w naszej firmie Bartosza z firmy Gaspardo Maschio. Mamy rozsiewacze nawozów. Witam serdecznie. Nowe, Primo, Gaspardo o różnych konfiguracjach. Jasne. Ten model, który stoi tutaj przed nami, jest modelem, który może posłużyć do tak zwanego rolnictwa precyzyjnego. Ale cóż to znaczy to rolnictwo precyzyjne, Bartku? Rolnictwo precyzyjne to nic innego jak wykorzystanie możliwości najbardziej zaawansowanych maszyn, tak żeby w skrócie w przypadku rozsiewaczy szanować i oszczędzać nawóz, żeby maksymalnie wyposażona technika, zarządzanie sekcjami, czy też zmienne dawkowanie dawało nam wymierne korzyści, jeśli chodzi o eksploatowanie nawozów. Przy mniejszych dawkach zrobić taki sam zabieg bądź porównywalnie lepszy. Co taka maszyna powinna mieć w wyposażeniu, żeby spełnić te funkcje właśnie dotyczące oszczędności nawozu, precyzyjnego jego rozrzutu? O czym powinien pamiętać użytkownik? Co ma wybrać? Przede wszystkim ta maszyna powinna być wyposażona tak jak ten rozsiewacz, przy którym stoimy, czyli Primo Izotronic. On jest wyposażony w automatyczne załączanie sekcji, obsługuje 4 sekcje prawe, 4 lewe. Sekcje są obsługiwane za pomocą wirtualnego terminala i tak jak tu widzimy, sekcje możemy ręcznie regulować, możemy je zamykać, otwierać, ale nie na tym polega, bo on działa w pełnym automacie. Za pośrednictwem anteny GPS możemy w pełni automatycznie zarządzać sekcjami, robimy ścieżkowanie pola i na tej podstawie rozsiewacz sam wie, do którego momentu pola ma rzucić nawóz. Czyli nie nawozimy pola sąsiada, nie rzucamy do zbiorników wodnych czy graniczącej drogi. W ten sposób wykorzystujemy maksymalnie w 100% nawóz, jaki jest w rozsiewaczu. Jeżeli chodzi o sam ten terminal, wspomniałem, że to jest terminal wirtualny, terminal uniwersalny, on pracuje w pewnym standardzie. Jasne, on pracuje w standardzie ISOBUS. ISOBUS to jest nic innego jak język, który możemy wykorzystać za pośrednictwem takiego terminala jak Touch 800 do wielu maszyn, które obsługują złącze ISOBUS. Ten sam terminal może nam pracować w rozsiewaczu, w opryskiwaczu, w siewniku, zarządzać zmiennym dawkowaniem, zarządzać automatycznym rozłączaniem sekcji za pośrednictwem anteny GPS. Domyślam się, że każda z tych maszyn, które wymieniłeś, ma swój jakiś moduł z oprogramowaniem. Czy tak jest? Jasne, każda taka maszyna ma swój moduł z zarządzaniem. Czyli w module jest oprogramowanie i do czego ono służy, tak pokrótce mówiąc? Oprogramowanie to nic innego jak aplikacje, które potrafią wykorzystać możliwości komputera, czy tutaj w tym wypadku wirtualnego terminala. Za pośrednictwem tego komputera wykorzystujemy już wszystkie możliwości, jakie dała nam fabryka, wyposażając takie urządzenie w automatyczne sekcje czy zmienne dawkowanie. Mówiliśmy o sekcjach, o zmiennym dawkowaniu. Domyślam się, że zmienne dawkowanie też wymaga pewnych map aplikacyjnych. Dokładnie. Jak się tworzy takie mapy pod rozsiewacz nawozów Gaspardo? Jeżeli chodzi o mapowanie pola, musimy się zgłosić do firm, które się w tym specjalizują. One robią nam projekt mapy, który wgrywamy do komputera i na tej podstawie, na podstawie tej mapy rozsiewacz wie, gdzie rzucać większe dawki nawozu, a gdzie rzucać mniejsze dawki nawozu i ograniczać jego zużycie. Ta maszyna ma pewną też specyfikację, taką bym powiedział techniczną, mechaniczną wręcz, typu na przykład waga, system ważący. Jasne. Na czym polega system ważący w tym rozsiewaczu nawozu? System ważący jest to system, który automatycznie przelicza wagę, sam się kalibruje, dostosowuje się do nawozu, jaki przepływa przez system dozujący i pozwala nam też pracować za pośrednictwem akcelerometra na dużych przechyłach, niwelując przechyły terenu. Czyli akcelerometr generalnie mierzy nam kąt przechylenia maszyny. Dokładnie tak. I co on sprawia, że sypy na przykład mniejsza szczelina się tworzy? Dokładnie I tak. algorytm jakoś działa wtedy w oprogramowaniu, żeby dostosować dawkę? Algorytm akcelerometru przelicza kąt, w jakim znajduje się rozsiewacz i w tym kierunku bądź zmniejsza, bądź zwiększa dawkę, tak żeby ona była prawidłowa w stosunku do terenu, w jakim pracuje. Tutaj w maszynie mamy różne tryby obsługi tej maszyny. Może być to w pełni wszystko zautomatyzowane, czyli tryb taki automatyczny. Czy istnieją jeszcze jakieś inne tryby, które są warte tutaj wspomnienia? Jasne. Maszyna może pracować w trybie stricte ręcznym.
tak jak normalny manualny rozsiewacz. Możemy pracować w trybie półautomatycznym, kiedy to operator uzna, że musi wprowadzać zmiany w dawce bądź w sekcjach, a tak naprawdę ta maszyna jest stworzona do tego, żeby pracować w trybie automatycznym. Po to klienci płacą za rolnictwo precyzyjne, żeby to wykorzystać w 100%. No właśnie, ta inwestycja nie polega na tym, żeby sobie pracować na oko, tylko żeby pracować w full automacie. Jasne. Jeżeli chodzi o sekcję, powiedzmy, rozsiewu, której wspomniałeś, że jest ich 8, tak? Tak. Gdybyś mógł jeszcze raz powiedzieć, jak one działają? To jest niezależnie lewa strona od prawej, czy na przykład na końcu pola się wszystkie razem rozłączają, czy to następuje w pewnej kolejności? W tym rozsiewaczu mamy do dyspozycji 8 sekcji. Wszystkie sekcje są w pełni niezależne. Tak jak widzimy na wyświetlaczu, wszystkie sekcje możemy ręcznie bądź później w automacie sterować i one działają niezależnie. Sekcje są po to, żeby w przypadku klinów, w przypadku próby zrobienia nakładki wyłączać się automatycznie, tak żeby nie tracić bardzo drogiego nawozu. Czyli generalnie można powiedzieć, że dzięki sekcjom możemy też regulować szerokość roboczą tej maszyny. Jasne. Jeżeli założymy, że rozsiewacz ma nam siać na 18 metrów, jak najbardziej sekcje nam to ograniczą do 18 metrów. A jak czy do zadanej szerokości. Jak będziemy chcieli siać na 30 parę metrów, to wtedy nam odpowiednio to rozszerzy. Oczywiście są pewne elementy, o których nie można zapomnieć na rozsiewaczu nawozów, na przykład łopatki rozsiewające, tarcze z łopatkami rozsiewającymi, bo jak założymy łopatki do 24 metrów, na komputerze pewnie możemy ustawić do 30, ale technicznie to nie będzie wykonalne. Technicznie, jeżeli chcemy osiągnąć te 36 metrów, musimy założyć tarcze z łopatkami, które obsługują nam szerokość od 21 do 36 metrów. Jeżeli chcemy zrobić to na mniejszej szerokości, montujemy tarcze z łopatkami na 12-21 metrów. Czy w takim rozsiewaczu nawozów jest dostępny na przykład rozsiew graniczny? I na czym on polega? Jak najbardziej jest dostępny wysiew graniczny. Wysiew graniczny daje nam możliwość precyzyjnego obcięcia dawki z jednej strony, tak żeby nie zasilać pól sąsiadów, bądź żeby nawóz doleciał do ogrodzenia graniczącego z nami pola, tak żebyśmy nie tracili go za granicą. No, żebyśmy nie podsiewali też nawozowi. Żebyśmy nie podsiewali nawozu. Nie podsiewali sąsiadowi pola. Tak. Generalnie z jakimi prędkościami jazdy, prędkościami roboczymi pracuje się takim rozsiewaczem nawozu? To wszystko zależy od warunków atmosferycznych, wiatru, od możliwości maszyny, od operatora. Czyli im szerzej chcemy pracować, tym większy wpływ będzie miał wiatr na ten. Oczywiście, działają warunki atmosferyczne, wiadomo, nawóz jest małej gramatury i wtedy działa im dalsza odległość, tym bardziej działają na niego warunki atmosferyczne jak wiatr. Odnośnie przepustowości tych aparatów, powiedzmy tutaj dozujących, jakiego rzędu to są liczby? Ile przepustowości ma ten rozsiewacz nawozów? Jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie przepustowości, to możemy się pochwalić tym, że Primo osiąga 640 kg na minutę i to są największe wartości wydajnościowe obecnie na całym rynku rozsiewaczy. Czyli teoretycznie możemy szybko jechać? Dokładnie. Kilkanaście nawet kilometrów na godzinę? Bo mamy do dyspozycji bardzo dużą dawkę. Powiedz mi tak, jeszcze jakie są dostępne pojemności z tych największych rozsiewaczy, powiedzmy już z izobusem, z tymi funkcjami? Największy rozsiewacz taki jak tutaj koło nas stoi, czyli Primo Isotronic, występuje w pojemnościach od 1350 i możemy go maksymalnie rozbudować od 13 do 3200 litrów. Zawsze jest to mniejsza liczba załadunków nawozem na polu, no i dzięki temu też ta wydajność, powiedzmy, wzrasta. Jasne. Bartku, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na naszym kanale, gdzie będziemy kontynuować temat związany z rozsiewaczami nawozów.